Teren getta zajmował ponad 3 hektary. Otoczony był wysokim murem oddzielającym go od reszty miasta. Ten mur miał długość około 18 km, natomiast granice getta były wielokrotnie zmieniane. Był taki moment, w którym granice getta dochodziły do rynku Starego Miasta i mur przylegał do jednej z muzealnych kamienic o numerze 42. Na fotografiach próbujemy pokazać te dwie perspektywy. Tą perspektywę zza murów, to co mogli zobaczyć mieszkańcy, co mogli zobaczyć żołnierze. I pokazujemy też tę perspektywę wewnętrzną. Ludzi, którzy byli zamknięci w środku. Gabinet świadectw z getta warszawskiego znajduje się w piwnicach muzealnych. Pomiędzy danymi warszawskimi, dziejami kamienic muzealnych i gabinetem archeologicznym jest w ciągu ekspozycji, która opowiada o tym, dlaczego dzisiejsza Warszawa wygląda tak, jak wygląda. Opowiada o procesach, o wydarzeniach, które zaważyły nie tylko na wyglądzie miasta, ale także na jego strukturze społecznej. Opowiada o zniszczeniu, o odbudowie. Zatem nie ma mowy o tym, żeby nie dotykać historii getta warszawskiego, dlatego że jego utworzenie, eksterminacja ludności żydowskiej i wreszcie zagłada getta na zawsze odmieniły wygląd tej części miasta i zmieniły również strukturę warszawskiego społeczeństwa. Na obszarze, na którym istniało getto, toczyło się przez niemal 200 lat bogate życie żydowskie i po tym życiu dzisiaj nie pozostały żadne materialne ślady. One są ukryte głęboko pod ziemią i próżno ich szukać dzisiaj w powstałej po wojnie dzielnicy muranowskiej. One są wydobywane na światło dzienne w trakcie badań archeologicznych, które prowadzone są przy okazji różnego rodzaju prac budowlanych, ale też prac poszukiwawczych. Tak było w 2003 roku, kiedy Żydowski Instytut Historyczny podjął prace archeologiczne, których celem było odnalezienie trzeciej części archiwum Ringelbluma. Archiwum nie odnaleziono, natomiast wydobyto bardzo wiele obiektów, które pokazujemy właśnie w tych gablotach. To są różne obiekty, fragmenty naczyń, przedmioty codziennego użytku. To są na przykład fragmenty wyposażenia wnętrz, fragment posadzki, czy okucia od mebli, klamki od okien. A chyba najbardziej przejmujące z tego wszystkiego są przedmioty osobiste, które tutaj można zobaczyć. Koraliki, guziki, czy na przykład fragmenty dziecięcej zabawki. Tutaj pokazujemy ołowianego jeźdźca na koniu. To są takie rzeczy, które znajdowały się bardzo blisko ludzi. No i klucze, które mieszkańcy zabrali ze sobą, schodząc do bunkrów, ukrywając się, tak jakby byli przekonani o tym, że wrócą. Klucze od domów, klucze od warsztatów, od sklepów. Mury otaczające getto warszawskie są symbolem przemocy, która rozciągała się właściwie na całą Warszawę, ale skupiła się na tym terenie. Tą przemoc stosowali Niemcy każdego dnia, nie pozwalając mieszkańcom na dostawy żywności i kontrolując właściwie wszystkie aspekty życia wewnątrz. Na fotografiach widać życie we wszystkich jego przejawach, ale też ten moment, kiedy zaczyna się likwidacja getta warszawskiego, kiedy śmierć jest właściwie wszechobecna. W wyniku wielkiej akcji likwidacyjnej, która rozpoczęła się w warszawskim getcie 22 lipca 1942 roku, cały ten teren w dużej mierze opustoszał. Ludzie zostali wywiezieni do obozu zagłady w Treblince, a z pozostałych części getta utworzono tzw. getto szczątkowe. A tak naprawdę wielki obóz pracy.
Od tego momentu cała ta przestrzeń służyła jedynie eksploracji i całkowitemu wyniszczeniu. Ci, którzy pozostali w getcie po wielkiej akcji likwidacyjnej, zostali skoszarowani na terenie tak zwanych shopów, czyli zespołów niemieckich warsztatów produkujących na potrzeby wojska. Kamienica o adresie Świętoirska 34, ta z której pochodzą wydobyte artefakty, znajdowała się na obszarze szopu szczotkarzy, czyli warsztatów produkujących szczotki. Ten szop był także obszarem silnego żydowskiego ruchu oporu i kiedy wybuchło powstanie, tutaj też toczyły się walki. Wielka akcja likwidacyjna jest też momentem, w którym członkowie grupy Onek Szabad zakupują tzw. archiwum Ringelbluma. Znajdują się w nim zarówno dokumenty, jak i fotografie. Miejsce jego ukrycia po wojnie jest znane tylko kilku osobom, stąd podejmowane próby poszukiwania różnych części archiwum. To, które zostało znalezione pierwsze, zawierało w sobie ponad 70 fotografii. My pokazujemy kilka z nich, ale są one unikatowe, dlatego że pokazują życie getta warszawskiego od wewnątrz. Powstały dzięki żydowskiemu fotografowi Henrykowi Bojmowi, który miał dostęp do wielu wydarzeń, mógł swobodnie chodzić z aparatem i dzięki temu zaglądamy tak naprawdę do wnętrza tych wydarzeń, do wnętrza tego życia, które się toczyło. Mamy też fotografie naprawdę z wnętrza domów, ze spotkań, które mają taki charakter intymny i rodzinny. Najważniejszym wydarzeniem z naszej perspektywy dzisiaj jest powstanie w getcie warszawskim. Najsłynniejsze zdjęcia z tego okresu powstały do raportu Jurgena Stroppa. Jest to dokument, który powstał na wyraźne życzenie i na potrzeby propagandowe Rzeszy Niemieckiej. Stąd takie istotne dla nas są fotografie niewykonane przez pracowników Policji Bezpieczeństwa, a przez warszawiaków albo przez innych ludzi, którzy przyjeżdżali do miasta. Na koniec opowiadamy też historię zniszczenia i pacyfikacji getta, jak są podpalane kamienice, niszczone bunkry, ale ten teren, który zostaje, właściwie widziany z perspektywy bardzo wielu ludzi, daje też obietnicę jakiejś odbudowy. Ona się wydarza po wojnie. Na tym terenie na początku powstaje pierwsze upamiętnienie, pomnik bohaterów getta i obiecuje ludziom, że na tym miejscu będziemy mogli pamiętać nie tylko oni, ale my później potomni. Gestem, który opowiada o tym czasie, jest film My, którzy przeżyliśmy i jest wypowiedzią całej tej społeczności żydowskiej po wojnie, o tym, jak widzieli swoją historię, jak widzieli to miejsce, które było wielkim cmentarzem, nad którym przybywający do Warszawy ocalali chcieli płakać, ale z czasem chcieli tutaj również odbudować swoje życie.